Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybol i pan Zdzisiu Jurek. Zdzisiu Jurek to taki pomocnik. Słuchajcie, dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o bardzo niemiłej sprawie. Słuchajcie, chodzi o kłusownictwo. W swoim życiu spotkałem wielu kłusowników, spotkałem wiele akcji kłusowniczych i niczym one, jak mam to powiedzieć, i udało mi się po prostu wybrnąć z sytuacji, uciec stamtąd, nie narażając swojego zdrowia na szwank i na życie. Powiem wam, że po nocach pilnowałem stawów, jeżeli opuszczałem wodę w stawach, ja pilnowałem tych stawów. Jeżeli nocą stawialiśmy sieci gdzieś w jakichś gospodarstwach rybackich, też pilnowaliśmy stawów, pilnowaliśmy sieci, żeby po prostu kłusownicy nie ukradli nam sieci, bo tak się też zdarzało, ale powiem wam o takim procederze, który jest nagminnie uprawiany w Polsce, szczególnie w okresie, kiedy ryby mają tarło, albo w okresie, kiedy ryby gromadzą się na zimowiskach. Powiem wam na temat szarpaka. Co to jest ten szarpak i na co musicie uważać, żeby nie stać się ofiarami, może nie, ale żeby po prostu nie mieć do czynienia z policją. Dobra, zaczynamy. Krótko opowiem wam jeszcze tak. W trakcie będę pokazywał i będę wam opowiadał. Także tak wygląda szarpak. Tak wygląda szarpak, proszę bardzo. To jest typowy szarpak. Ale pokażę wam jeszcze odmianę innego szarpaka. O co tu chodzi? O to tu chodzi, że do ołowiu, tak jak widzicie, tam do ołowiu przyczepione są bardzo dużej wielkości kotwice, a czasami jest tak robione, że jeżeli nie ma tak dużych kotwiczek, to z haków ludzie po prostu lutowali haki razem, zalewali ołowiem i robili taką bombę z kotwicą, zarzucają tam, gdzie ryba ma tarło, na tarlisko, sumy tak podcinają z łódek, mają echosondę, płyną, patrzą sum, na przykład siedzi gdzieś tam w jakimś tym, wrzucają taką kotwicę, podhaczają. Ja mówię o kłusownikach, nie mówię o wędkarzach. Ale i wędkarz może przez przypadek i swoją niewiedzę stać się kłusownikiem, ale to powiem wam za chwilę. I wiecie co, powiem wam tak, pokażę wam jeszcze takiego szarpaka. Proszę bardzo, tutaj zobaczcie takiego szarpaka. Bardzo pospolity szarpak, taki, żeby się nie wydało. Po prostu jeżeli ktoś kusuje w ten sposób, żeby się nie wydało. Wszyscy z daleka mówią, o, ten łowi na blachę, także spoko. A okazuje się, że gościu po prostu kusuje. Takie przynęty z kotwiczkami dozwolone są do połowu podlodowego. Ale ja chcę wam powiedzieć, jakie ja zaobserwowałem szarpaki właśnie tam nad Wartą, na zimowisku ryb. Było, pamiętam, jakieś minus 20 stopni. Warta zaczęła zamarzać, zaczęły płynąć kry. Ryba schroniła się w głębokich główkach na zimowisko. Tam spływają wszelkie ryby żyjące na zimowisku. I teraz wam pokażę, tak trochę wam, tak szybko wam narysuję, o co mi chodzi. Jak to ten szarpak był zrobiony. Zobaczcie. Tutaj mamy ołów. Tutaj mamy ten ołów. Zazwyczaj taki trójkątny. Zazwyczaj jest trójkątny i z jakieś 3 kotwice od niego odchodzą. Tutaj idzie żyłka. Żyłka idzie do wędki. To jest wędka. Normalna wędka. To jest normalna wędka. Żyłka idzie do wędki. Tu stoi wędkarz. Kusol, to nie wędkarz, tylko kusol tu stoi. O. Taką czapkę ma kłusowniczą i po prostu targa ryby, zarzuca to do wody, podnosi, podciąga i
I do tego niektórzy jeszcze dowiązują kolejne kotwice. Rekordzista, którego widziałem, miał dowiązane 4. 4 kotwice na wysokości jakieś 1,5 metra, czyli na każdą kotwicę nabijała się ryba. To dosłownie było, dosłownie tak było. Gościu wyciągał ryby, kaleczył te ryby pokaleczone, krew się wszędzie lała. Także wracamy, tak jak tutaj macie, to jest szarpak, to się nazywa szarpak. Ja nie będę specjalnie pisał nazwy tego, możecie sobie tą nazwę poszukać. Wróciliśmy do studia. Tego szarpaka wam pokazałem. Kusowane, co było kusowane tam na tej warcie? Leszcze, potężne leszcze, sumy, sandacze, no płocie, drobniejsza ryba troszkę mniej, bo po prostu te kotwice wybiórczo działały na te większe ryby i taki proceder był. Normalnie ryba pakowana do wora. Policja o tym wszystko wiedziała. Państwowej Straży jako takiej jeszcze tam nie działała prężnie, albo też, wiecie, no ciężko stwierdzić, jak to się działo. Wszyscy wiedzieli po prostu, to jest tak, wszyscy wiedzieli, że taki proceder ma miejsce, ale nikt po prostu nie działał, nie? Tylko kłusownicy po prostu działali. Teraz pokażę wam jeszcze co szarpali. Zobaczcie, co szarpali. Ludzie, którzy jeżdżą na takie wędkowanie, szarpią takie rybki, ale pamiętajcie, że to wszystko może skończyć się pójściem do więzienia. Teraz chcę wam wytłumaczyć, o co tutaj chodzi. Pamiętajcie, że wędkowanie na błystki i jakieś inne takie przynęty są u nas określone prawem. Jeżeli kotwiczka będzie przekraczała określone wymiary, pamiętajcie, że jeszcze niektóre wody dodatkowo mają swoje ograniczenia. Jeżeli na przykład ta kotwiczka będzie przekraczała będzie nieodpowiednia, będzie za duża, możecie być posądzeni o kłusownictwo. Uważajcie na blaszki podlodowe zakończone kotwiczkami. Nie wiem, czy teraz można łapać na 3 groty, czyli na kotwiczkę, czy tylko na 2. Dokładnie tego nie wiem. Za moich czasów normalnie na kotwiczkę można było łowić na błystce podlodowej, podnosząc i opuszczając ją na dno. Nie kupujcie jakichś niewiadomego pochodzenia dziwnych, bo na rynku teraz widziałem, na rynku internetowym można kupić cuda niewidy, na przykład z Ukrainy, podlodowe błystki, które dopuszczone są tam, ale u nas niestety są niedopuszczone i to będzie dla was tylko strata kasy. Pamiętajcie, tam odbyła się rzeź, ryby były katowane, maltretowane, dużo ryb na przykład zahaczone za brzuch był rozerwany i takie ryby nie mają szans przeżycia zimy, czy nawet jakby to było latem, to nie mają szans przeżycia lata. Szarpane sandacze na gniazdach, gdzieś sumy na gniazdach łowione na szarpaka i wędkarz nieumyślnie może stać się kłusownikiem, łowiąc na taki zestaw. To tak chciałem wam tylko powiedzieć w ramach, to jest takie dosyć smutne, ale u nas dokładnie określone są normy stosowania kotwiczek i dozbrojek, wielkości kotwiczki i dozbrojek na akwenach i do połowu zimą na błyskach podlodowych. Także pamiętajcie, żeby zwracać na to uwagę. Pamiętajcie też, ryba nie myśli, ale swoje wie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. To takie małe przypomnienie, ostrzeżenie, żeby zajrzeć do regulaminu amatorskiego połowu ryb. Zdrówka wszystkim życzę. Trzymajcie się. Pozdrówki. Hej.
ciepło się. Do zobaczenia. Pan Jurek? Pan Jurek. Pana Jurka nie widać. Policja przyszła. Okej. To na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w przyszłych filmikach. Hej.